Czy Tibia jest grą pay to win i dlaczego według mnie tak? Siemano, dzisiaj poruszę ten dość często przewijający się temat, czyli czy Tibia jest grą pay to win. Zacznijmy może od definicji, czym jest w ogóle pay to win. Według definicji z portalu gryonline.pl to określenie pay to win oznacza płać by wygrać, stosowane w odniesieniu do gier, w którym system mikropłatności zaburza balans rozgrywki. Chcąc przekonać graczy do wydawania pieniędzy, deweloperzy implementują w swoich grach mechanizmy dające zbyt dużą przewagę osobom płacącym za wirtualne dodatki. Mowa na przykład o potężnych postaciach i przedmiotach oraz dodatkowych funkcjach, które nie są dostępne dla niepłacących graczy. Czyli są to udogodnienia, które dają przewagę, można je zdobyć tylko w sklepie premium za walutę oferowaną właśnie przez twórcę gry. Patronem odcinka jest Tibia Trade, czyli portal, na którym sprzedasz lub kupisz rzadkie przedmioty w Tibii. Zarejestruj się z reflinka i odbierz 50 TC na wyróżnienie swojej oferty. Link znajdziesz w opisie. Co można w takiej Tibii w ogóle wygrać? Otóż przede wszystkim można wygrać przewagę nad innym graczem. Im wyższy poziom i skill, tym mocniejsza jest twoja postać. Szybciej więc zabijesz innego gracza lub przebijesz mu potworki, zadając po prostu więcej obrażeń. Tutaj fajnym przykładem jest Ferumbras i jego drop, gdzie obrażenia, które wzrastają wraz z poziomem, mają znaczenie, by wygrać najcenniejszy z niego drop, czyli Ferumbras Hata. Pay to win w Tibii to przede wszystkim boosty, które dają szansę wbić więcej doświadczenia w tym samym czasie. Na starych serwerach może nie ma to aż takiego znaczenia, bo jest sporo postaci, które na pewno mają wyższy level od twojego. Widać to jednak na nowych serwerach, gdzie od samego początku jesteśmy skazani na store, czyli sklep oferujący przedmioty i boosty za Tibia coiny. Do tego bronie treningowe, które wręcz niemożliwe są do kupienia od NPC, a które pozwalają zacząć sensowny exp już od pierwszego dnia. Nie wspomnę też o runach, potionach czy kartkach do prejów. Sprawiają one, że wydając Tibia coiny na nowym serwerze, rozwija się ona bardzo szybko. Nowe serwery w Tibii to trochę takie nowe sezony w innych grach. Każdy raszuje, by dojść jak najszybciej do endgame'owego contentu, by zarobić, a nawet być może zdominować później serwer. Można by było nawet powiedzieć, że to taki trochę speedrun Tibii. Póki serwer nie otworzy się na transfery i gdy masz postać w topce, to masz przewagę, każdy z levelem niższym niż twój jest dla ciebie mniejszym zagrożeniem. Tibia coiny możemy wydać w store na różne sposoby. Są tam dostępne oczywiście mounty, outfity, dekoracje do domku i parę innych ciekawych rzeczy. I one raczej nie mają tutaj wpływu na rozgrywkę. Jeśli mówimy o pay to win, to mówimy raczej właśnie o boostach, mówimy o NPC-tach do domku, o kaskach, no i oczywiście o broniach treningowych, o których wcześniej wspomniałem. Gracze na nowych serwerach wydają więc w storze sporo Tibia coinów, właśnie po to, by szybciej expić, by szybciej zająć lepsze spoty i na przykład wymuszać na innych graczach opuszczenie tych spotów. Dzięki temu nasza postać progresuje oczywiście szybciej, no i szybciej zdobędziemy dostęp do lepszych spotów, no i do bossów, które pozwolą nam zdobyć nowy ekwipunek. Tego ekwipunku również możemy użyć, by ulepszyć naszą postać, by expiła jeszcze szybciej lub po prostu go sprzedać. Oczywiście pojawiają się też głosy, że Tibia to nie jest gra pay to win, bo można sobie na chillku pograć i nie trzeba brać od razu udziału w wyścigu szczurów. Ale idąc tym tokiem myślenia, to pay to win nie istnieje w ogóle, w żadnej grze, bo tak naprawdę każdą grę, która jest określona mianem pay to win, da się grać bez wydawania kasy. Zresztą, samo granie bez właśnie rywalizacji i bez walczenia o przewagę wcale nie sprawia, że element pay to win nie istnieje. Ono wciąż istnieje, tylko ty po prostu z niego nie korzystasz. By wygrywać często nie wystarczy jednak samo pay to win, bo w dużej mierze liczą się też umiejętności i doświadczenie. Jednak sam element pay to win przeznaczony jest właśnie dla tego typu graczy, najbardziej zapalonych i tych, którzy właśnie chcą wygrać każdą rywalizację bez względu na koszty, nawet jeśli muszą płacić za to realne pieniądze. Czy sprzedaż Tibia coinów na markecie, by kupić sobie za to później ekwipunek, to pay to win? Według mnie nie. Gdyby przedmioty były dostępne w storze za Tibia coiny, czyli oferowane przez wydawcę gry i były wygenerowane w momencie kupna, to wtedy śmiało nazwałbym to pay to win. Według mnie kupienie ekwipunku z marketu w grze nie różni się niczym od kupienia go od innego gracza poza grą za realne pieniądze. Tibia coiny w tym wypadku to tylko waluta, a market w grze daje bezpieczeństwo transakcji. Równie dobrze można było kupić tego golda czy też ekwipunek od innego gracza za realne pieniądze. Niestety to się chyba dzieje we wszystkich grach MMO i chyba dotyczy każdej tego typu gry. Portale aukcyjne oferują złoto czy przedmioty w grze wyfarmione przez innych graczy czy boty. Jak widać, zainteresowanie jest duże, ale dzieje się to poza grą i teoretycznie powinno być nielegalne. Kto jednak nigdy nie kupił paru kaka na Allegro, niech pierwszy rzuci kamieniem. Czy kupno postaci z Harbazaru to pay to win? Chciałbym powiedzieć, że tak, ale podpinając to pod poprzedni podpunkt niestety nie mogę. To wciąż tylko zalegalizowany system sprzedaży postaci. Normalnie gracz sprzedałby całe konto, dogadując się z innym graczem. W Tibii była to praktyka powszechna i mimo, że było to nielegalne, to Chipsoft nic z tym nie robił. Lepiej było to zalegalizować i czerpać z tego zysk. Czy Tibia coiny są wymagane, by grać w Tibię? Oczywiście, że nie. Tibia to gra, w którą można grać za darmo. Można kupić paka i odblokować tym samym całą zawartość gry. I na tym wymóg płacenia się oczywiście kończy. Palenie
Zdobywanie boostów, kupowanie kartek na preje czy innych udogodnienia ze Store'a to tylko i wyłącznie wybór gracza. Oczywiście patrząc na innych graczy, jak szybko progresują, jak szybko rozwijają swoją postać, pewnie czasem skusicie się na dodatkowe doświadczenie z boosta. Nie jest to jednak wymagane, by grać w Tibie. Wymagane jest niestety, jeśli chcesz rywalizować o wysokie miejsce w high scores. Często gracze w Tibie decydują się na inwestowanie kasy w grę i to nie ze względu na wygraną, a na poprawę komfortu gry. Kupienie wyskillowanej postaci, lepszych przedmiotów czy zrobienie imbu trzeciego poziomu ma sprawić, że gra będzie po prostu przyjemniejsza. Wszystko to oferują gracze, a przedmioty, jak i złoto, by to opłacić, też teoretycznie kupujesz od innych graczy. Tibia coiny tutaj to tylko waluta. Czy pack to pay to win? I na przestrzeni lat słyszałem już właśnie wiele opinii, które twierdzą, że pack jest formą pay to win. I niestety, ale totalnie się z tym nie zgodzę. Premium Account to zwyczajny abonament, by móc grać w Tibie. Oczywiście możesz wejść do gry, nie kupując tego paka i mówiąc, że jest to gra free to play. To jednak tylko iluzja. Na faku masz jedynie wersję demonstracyjną gry. Podstawowe miejsca czy czary, które mają cię zachęcić do kupna paka. To okazja do przetestowania gry, zanim kupisz Premium Account. Niby się da grać, ale prawdziwą Tibię poznasz dopiero po zakupie Premium. Abonament w grach MMO jest dość powszechny, bo nic na świecie nie ma za darmo. Często tytuły w pełni darmowe mają tak agresywny system mikropłatności, że koniec końców wydasz więcej niż za sam abonament. W Tibie może nie jest on aż tak agresywny, ale niestety istnieje mimo abonamentu. To jednak wina graczy, którzy nie mają tak dużo czasu na grę, a którzy lubią widzieć szybko progres swojej postaci. Nawiązując do tematyki filmu. Możesz powiedzieć, że Tibia to gra free to play, ale to nie wyklucza, że jest też grą pay to win. No ale na pewno nie ze względu na abonament. Pay to win czy pay to progress? Pay to progress to określenie, które dość często pada w dyskusjach o pay to win w Tibie. Nie do końca rozumiem ten argument, bo w Tibie można progresować nawet nie płacąc, bo taka jest prawda. Płacąc jednak robisz to szybciej, niż gdybyś tego nie robił. Tak więc nawet nazywając Tibie właśnie grą pay to progress, to wciąż równie dobrze można nazwać ją grą pay to win. Ostatnio też spotkałem się z pytaniem, czy warto wydawać pieniądze na Tibie. Warto czy nie warto? Kwestia indywidualna. Niektórzy lubią rywalizację, nie widzą problemu w tym, żeby rzeczywiście ładować tutaj masę Tibia coinów i przepalać je na nowych serwerach. Niektórzy lubią po prostu kolekcjonować sobie rzeczy w Tibie, zdobywać achievementy, uzupełniać bestiariusz i jest też to całkowicie w porządku. Inni lubią na przykład aspekt PvP, czy się to bawi na noobharach, czy wojenkach, czy często już na OTS-ach, ale jest to coś, co sprawia, że jednak kupują te boosty, by ich postać szybciej odrobiła level, czy po prostu by zyskała przewagę właśnie nad przeciwnikiem, by bić po prostu więcej. Każdy gra w Tibie na swój sposób, jakby nie patrzeć, jest to dla nas Tibijczyków rozrywka. Jest to też nasze hobby i jeśli mamy z tego fan, to nie widzę problemu, by wydać na nią te kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Niektórzy mogą sobie pozwolić na więcej, niektórzy na mniej, ale to, czy warto na nie wydawać pieniądze, to już oceni każdy z was sam. Dużo osób też mówi, że Chipsoft doi Tibijczyków ile tylko wlezie i trochę się z tym zgodzę, po to właśnie powstają nowe serwery, po to właśnie te systemy są projektowane tak, żebyśmy chcieli rzeczywiście rozwijać naszą postać, żeby nie zostać z tyłu, żeby nie odstawać, żeby jednak być chociażby może nie najlepsi, ale przynajmniej lepsi od części i tych graczy, którzy są pod nami. Chipsoft bardzo dobrze o tym wie i wie, jak to po prostu spieniężyć. W sumie zawsze mnie bawi, jak często argumentem właśnie tego pay to win, czy tam dojenia graczy jest na przykład możliwość tierowania ekwipunku, który według mnie nie był wprowadzony po to, żebyśmy przepalali Tibia coiny, bo ekwipunku nie robimy za Tibia coiny, robimy go za golda i był on wprowadzony po to, żeby tego golda wyprowadzić. Wiadomo, jeśli usłyszysz kwotę zrobienia tieru na poziom 5 czy 10 właśnie w złotówkach, no to złapiesz się za głowę i powiesz, jak to możliwe, że to jest przecież wyzysk kasy. Ale tak naprawdę nie płacisz za to w Tibia coinach, płacisz za to za walutę w grze, a waluty w grze nie kupisz od samego Chipsoftu, tylko musisz kupić od innego gracza. I tutaj nie podpiąłbym tego w żadnym stopniu właśnie pod pay to win. Co ciekawe, Chipsoft sam twierdzi, że pay to win w Tibie istnieje. Jakiś czas temu znalazłem bardzo fajny artykuł na PC Games Insider. Jest on właśnie z devcomu z 2019 roku, gdzie autor powołuje się na wypowiedzi zastępcy menadżera Martina Elgzedera odnośnie banowania botów w Tibie. Był tam też fragment odnośnie wprowadzania boostów do gry, że Chipsoft zapytał społeczność, która nie miała ponoć problemu o wprowadzenie pay to win w postaci boostów pod warunkiem, że przekształcą się one w system pay a lot to win. Bo jak wiecie, w Tibie każdy następny boost kosztuje więcej. Link do artykułu, jakbyście chcieli sobie przeczytać, daję oczywiście w opisie tego filmu. Tak więc Tibia według mnie to jest gra pay to win. Czy tego chcemy, czy nie? Oczywiście możecie mieć odrębne zdanie, jeśli się ze mną zgadzacie lub nie zgadzacie, możecie napisać to w komentarzu, podyskutować, do czego oczywiście bardzo zachęcam. Koniec końców to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy jest to gra pay to win, czy nie, bo i tak w nią gramy i pewnie grać jeszcze chwilę będziemy. Gdyby gracze nie byli chętni kupować boosty, to myślę, że nie byłoby ich tak naprawdę w grze, ale jak realia pokazują, jak wychodzi nowy serwer, gracze mają przygotowane kilka tysięcy albo nawet kilkanaście tysięcy Tibia coinów, by po prostu przepalić je na nowym serwerze, by się dobrze bawić, by może go
zdominować, by po prostu komfortowo sobie pograć i nie widzą w tym problemu. Samo określenie pay to win może mieć taki negatywny wydźwięk, ale w sumie tak naprawdę nie ma znaczenia. Możemy palić boosty, nie musimy. Możemy grać na realu, możemy grać na OTS-ach, gdzie byśmy nie poszli i tak jednak ten element pay to win gdzieś tam będzie i to, czy będziemy chcieli sobie poprawić komfort rozgrywki, czy nie, czy też brać udział w rywalizacji właśnie o topkę, czy też nie, zależy tylko i wyłącznie od nas i od naszego podejścia. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału, zapraszam was na streamki, które odbywają się codziennie, zapraszam też na sklep maxigashi.pl, gdzie możecie m.in. dostać taką bluzę, no i zapraszam też do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę, jeśli się podobało. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach, trzymajcie się i piona!